Cześć, dzisiaj zapraszam Was na test słuchawek White Shark Gorilla Pro. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Zapraszam. White Shark Gorilla Pro, czyli headset, który działa tak bezprzewodowo poprzez dongiel, jak i poprzez Bluetooth, a także poprzez łączność przewodową. Słuchawki ze średniej półki cenowej, wyposażone w przetworniki o średnicy 53 mm, wbudowana bateria ma 600 mAh i wystarcza to do około 30 godzin pracy. Kompatybilność z PS4 oraz PS5, ale także dzięki połączeniu przewodowemu możemy korzystać też na przykład do Xboxów i mamy odłączony mikrofon. Z tyłu pozostałe specyfikacje. Pasmo przenoszenia standardowe od 20 Hz do 20 kHz, impedancja 32 ohmy i co jest tutaj nowością dla mnie, mamy nawet podane wewnętrzne wymiary padów 65×45 mm, co ja zawsze musiałem tutaj ręcznie mierzyć. Waga według opakowania 217 gramów. Za chwilkę oczywiście sobie zważymy, ale najpierw spójrzmy sobie na zawartość zestawu. Tutaj ten headset traktowany jest już jako linia premium całego producenta, więc mamy takie podziękowania, mamy także instrukcje. Natomiast ten headset nie ma żadnego software'u. Mikrofon jest odłączany i ma tutaj gąbkę tłumiącą wybuchowe głoski. Test mikrofonu oczywiście będzie, a nawet kilka testów, ponieważ metody łączności są różne. Mamy także dongielek, który wygląda tak. Ma logo White Shark. Jest mniej więcej wielkości pendrive'a. No i są też dwa przewody. Oba w standardowej, gumowej izolacji. I mamy USB na USB typu C. Tak więc ten z mini jackiem przyda się chociażby do Xboxów. No i powiem Wam, że same słuchawki wydają się naprawdę nic nie ważyć. Bardzo lekkie. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że jest tutaj wbudowana bateria. Od góry mamy logo marki. Ładnie wykonany górny pałąk. Dobrej jakości obszycia. Od spodu wypełnienie, prowadnice, które działają precyzyjnie. Mamy metalowe zaczepy, więc tutaj pod tym względem wszystko wygląda bardzo dobrze. Matowe obudowy przetworników. Jeśli chodzi o elastyczność, to zobaczcie, słuchawki mogę wygiąć w taką ósemkę, nic się nie dzieje. Także tutaj na pałąku mogę je mocno rozgiąć, więc konstrukcja jest wytrzymała i elastyczna. Jest także ruchomość nausznic tutaj. No i mamy takie hybrydowe pady, ponieważ bok jest ze skóry ekologicznej, a wnętrza są materiałowe, czyli mimo wszystko te pady będą dość przewiewne, a jednocześnie będzie niezły bas i niezłe wygłuszenie. Jeśli chodzi o jakość tego wypełnienia, to jest naprawdę ok. I sprawdźmy, czy ten pomiar się tutaj zgadza. No u mnie to tak by było bardziej 60×40, tak z haczykiem. No a głębokość tych nausznic to około 18 mm, więc taki standard. Natomiast moje uszy wchodziły tutaj bez problemu. Mikrofon możemy sobie już tutaj zamontować. No i mamy tutaj jeszcze cały panel sterowania, czyli miejsce na podłączenie przewodu, diodę, potencjometr, tak dwa pełne przesunięcia i trochę to jest cała skala głośności, wyłącznik mikrofonu i włącznik-wyłącznik. I wyłącznik mikrofonu jest zaokrąglony, a włącznik-wyłącznik jest taki bardziej płaski. Mamy też komunikaty głosowe, których za chwilkę posłuchacie. A teraz zważmy sobie te słuchawki. No i waga pokazuje 225 z mikrofonem, więc odrobinkę więcej niż deklaracja producenta. No ale naprawdę blisko. Jeśli chodzi o przyleganie przodem, to jest bardzo dobrze. Mikrofon możemy mieć blisko ust, jest on elastyczny, dobrze się dogina. Z przodu uszy są w pełni zakryte, od boku anatomiczne wygięcie nausznic, tak żeby lepiej przykryły uszy. Od tyłu również bardzo dobre, pełne przyleganie, tak więc na osoby o mniejszych głowach headset dopasuje się bardzo dobrze. Teraz gracz o większym rozmiarze głowy. No i również od przodu wygląda to naprawdę dobrze. Zobaczcie sobie, uszy są w pełni zakryte, mikrofon jest blisko ust. To samo od boku i od tyłu również pełne przyleganie, tak więc jest to headset uniwersalny, tak na osoby o mniejszym, jak i większym rozmiarze głowy. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Ok, sprawdźmy jak wypada mikrofon słuchawek White Shark Gorilla Pro. Rozpoczynam nagrywanie. No i w tej chwili możecie słyszeć już dźwięk z tego mikrofonu. Jest on tutaj już tak blisko ust, jak to się dało. W tej chwili nagrywam poprzez dongiel, czyli łączność bezprzewodowa i możecie ocenić, jak to tutaj wypada w praktyce, czy ten dźwięk jest czysty, czy jest dobrej jakości. Włączę jeszcze zakłócanie. W tej chwili słyszycie dźwięk z mojego mikrofonu krawatowego i wracamy na próbkę z tego właśnie mikrofonu. Stwierdźcie, czy jest tutaj wbudowana jakaś redukcja szumu. A tak brzmi próbka nagrywana poprzez złącze mini jack.
czyli gdybyśmy chcieli na przykład podpiąć te słuchawki do pada od Xboxa i komunikować się w grze. I tutaj dużo zależy już od karty dźwiękowej. Ja nagrywam przy pomocy niedrogiej karty na USB za około 100 zł. Jest to Sound Blaster X G1. Tak więc stwierdźcie, czy do komunikacji będzie to wystarczający poziom. No i został nam do sprawdzenia jeszcze jeden tryb łączności, czyli łączność Bluetooth. Jeśli chodzi o mikrofon poprzez Bluetooth, no to brzmi to mniej więcej tak. Dlatego też możemy skorzystać z tego mikrofonu, na przykład jeśli sparujemy słuchawki z telefonem i odbierzemy rozmowę telefoniczną, to mniej więcej w ten sposób powinien nas słyszeć rozmówca. I jak jest z hałasami? Dźwięk z mikrofonu krawatowego. I wracamy na próbkę z tych właśnie słuchawek. I posłuchajcie sobie przykładowych komunikatów z tych słuchawek. Power off. Adapter mode. Pairing. Connected. Gaming mode. Music mode. Power off. Bluetooth mode. Pairing. Connected. No i czas na wrażenia dźwiękowe. Powiem Wam, że tutaj moje odczucia są troszeczkę mieszane, ponieważ w trybie dongla możemy przełączać się pomiędzy trybem muzycznym a gamingowym poprzez potrójne szybkie kliknięcie przycisku odpowiedzialnego za wyłączenie mikrofonu. No i na trybie muzycznym testowałem m.in. w muzyce rozrywkowej, gdzie jakość dźwięku wypadała naprawdę dobrze, przyjemne wokale, wyraziste instrumenty, no i nieprzesadnie mocny bas, który dobrze współgra z całością. W muzyce klasycznej na donglu słuchawki nie do końca się sprawdzały, ponieważ średnie jak i wysokie pasma były reprodukowane na poziomie w miarę zadowalającym, ale tylko tyle. Nieco podobne odczucia wystąpiły przy odsłuchu muzyki rockowej. Wokale w porządku, gitara elektryczna w miarę czytelna, natomiast troszeczkę gorzej z perkusją. Też zabrakło tutaj takiego efektu wow w tym właśnie wymagającym gatunku. Podczas oglądania filmów i seriali nadal uważam, że warto słuchać na trybie muzycznym, ponieważ tryb gamingowy doda trochę przestrzenności, bardziej uwypukli efekty specjalne, ale momentami może to wszystko być przesterowane, więc mimo wszystko ja zostałem przy trybie muzycznym. Do grania w gry, szczególnie strzelanki sieciowe, było warto włączyć tryb gamingowy, ponieważ mieliśmy dużo lepsze pozycjonowanie, dużo czytelniejsze kroki, czyli mogliśmy po samym dźwięku zorientować się, co się dookoła nas dzieje. I to było naprawdę na plus. Tak więc na trybie dongla bardziej słuchawki do grania, ewentualnie do muzyki rozrywkowej, nie do bardziej wymagających gatunków. No muszę przyznać, że do muzyki orkiestralnej czy do muzyki rockowej wypadają moim zdaniem lepiej poprzez łączność Bluetooth, ponieważ mamy dobry kodek i ta jakość dźwięku jest wtedy lepsza. No a jak uzyskać jeszcze pełniejszy, bardziej szczegółowy i po prostu lepszy dźwięk, wystarczy podłączyć te słuchawki do gniazda mini jack. Wtedy największe znaczenie ma karta dźwiękowa, natomiast testując nawet na karcie dźwiękowej na USB Creative Sound Blaster X G1 za 100 paręnaście złotych, ta jakość dźwięku była dużo lepsza niż przez dongiel i też jeszcze odczuwalnie lepsza niż przez Bluetooth. Tak więc w tych słuchawkach, jakby nie było, jest naprawdę duży potencjał do wyboru 3 tryby łączności, gdzie każdy sprawdza się troszeczkę inaczej do różnych zastosowań. Ok, mieliście okazję w tym teście poznać moje wrażenia odnośnie komfortu, jakości dźwięku, posłuchaliście także mikrofonu. Tak więc jeśli te słuchawki by Was zaciekawiły, to aktualne ceny i promocje macie w linkach w opisie filmu. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się!